Internet eksplodował. OpenAI wypuściło Agent Kit i od razu posypały się komentarze i widuję to na każdej możliwej miniaturce. To zabije N8N, to koniec zapiera, Make nie ma sensu, rewolucja w automatyzacji. I wiesz co? Oczywiście, jak zwykle, musiałem to sprawdzić. Od wielu miesięcy testuję Nate'ena N8N, a teraz pobawiłem się trochę tym nowym narzędziem od OpenAI. I mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To nie jest walka na śmierć i życie. To jest coś o wiele ciekawszego. Chcę z Tobą pogadać jak człowiek z człowiekiem. O tym, które narzędzie ma sensu więcej dla Ciebie, może dla Twojego biznesu, Twojego projektu. No bo prawda jest taka, że te narzędzia nie muszą sobą konkurować. No i zaraz wyjaśnię Ci dlaczego. No to najpierw tak krok po kroku. Trzeba zadać sobie pytanie, skąd w ogóle ten hype. Musimy się cofnąć kilka lat. No N8N istnieje już kilka lat. To jest taki szwajcarski scyzoryk automatyzacji. Możesz tam połączyć dosłownie wszystko. Gmaila ze Slackiem, Slacka z bazą danych, bazą z API, API z kolejnymi API. Ludzie budują tam całe gigantyczne systemy firmowe. Sam fakt tego, że na start N8N ma ponad 500 integracji i ogromną społeczność, która tworzy tysiące gotowych przepływów, jest czymś niesamowitym. No i wtedy wchodzi największa firma na świecie, zajmująca się LLM-ami, dużymi modelami językowymi, czyli OpenAI i mówi: hej, to my teraz też mamy swojego buildera, róbcie u nas agentów. I część ludzi pomyślała: o nie, kolejny konkurent, kolejne narzędzie. Ale to nie do końca prawda. Przynajmniej na razie. Agent Kit to nie jest zamiennik N8N. To jest narzędzie do budowania inteligentnych agentów konwersacyjnych. To trochę jak porównywać dwa różne narzędzia ze sobą, na przykład młotek z wiertarką. Oba są narzędziami, oba się przydają, ale tak naprawdę robią kompletnie inne rzeczy. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Ludzie myślą, że skoro mamy rzecz, która wizualnie wygląda bardzo podobnie, to mamy dwa wizualne edytory, oba mają swoje nody, czyli połączymy tam różne elementy, więc muszą być tym samym, ale nie są. To jakby powiedzieć, że Photoshop i Premiere Pro to samo, bo mają timeline i tam można coś ustawiać. Więc w praktyce to zupełnie inne narzędzia. No to najważniejsza rzecz, o której niewiele osób mówi wprost. Nate'en, N8N, to narzędzie do automatyzacji. Agent Kit to narzędzie dedykowane do budowania rozmów z AI, chatbotów. Brzmi trochę podobnie, no ale nie do końca. W Nate'enie budujesz przepływ. Jak przyjdzie e-mail od klienta, wyciągasz z niego dane, sprawdzasz w bazie, czy klient istnieje, jeśli nie, to tworzysz nowego. Ponieważ jest to hot lead, czyli coś bardzo ciekawego, no to wysyłasz powiadomienie na Slacka do handlowca, czy Teamsach, czy dowolnym miejscu, aktualizujesz pola CRM-a. Tak naprawdę na tym momencie nie ma tam w ogóle AI, to jest czysta logika, czysta automatyzacja. Tak naprawdę po prostu tam nie potrzeba sztucznej inteligencji, żeby to mogło zacząć działać. Natomiast Agent Kit działa zupełnie inaczej. Tam zaczyna się od rozmowy. Więc użytkownik pisze coś na czacie, AI na tej podstawie to analizuje, decyduje, co z tym zrobić. Może oczywiście coś sprawdzić, czy zweryfikować, skorzystać z różnego rodzaju narzędzi, może dopytać o więcej informacji, może wywołać jakieś konkretne funkcje, no i na końcu po prostu odpowiada. Więc to jest o interakcji, o konwersacji, o tym, żeby AI lepiej rozumiało kontekst. I teraz bardzo ważna sprawa. W Nate'enie, w N8N, oczywiście możesz dodać AI jako jeden z kroków. Na przykład ja bardzo często robię tego typu agentów, które wyciągają jakieś dane. Właśnie ze wspomnianego maila możemy tam wrzucić OCR-a, czyli rozpoznawanie tego, co jest na fakturze, albo na przykład wrzucić jakiś tekst, przepuścić go przez ChatGPT, wyciągnąć z tego, nie wiem, sentyment sprzedażowy albo jakieś emocje, ważne informacje z tego maila. AI może to przeanalizować, następnie zapisać wynik i na przykład automatycznie wrzucić do CRM-a. Czy jest tam jakaś analiza danych? Ale to jest opcja, nie konieczność. Większość moich automatyzacji w ogóle nie wykorzystuje AI. Natomiast w Agent Kit od OpenAI każdy przepływ kręci się wokół AI. To jest sedno. Każdy węzeł albo to jest agent AI, albo jakieś narzędzie dla agenta AI. Z tego, co widzę, póki co nie można nam zrobić prostej automatyzacji bez angażowania modelu językowego. No to jak to zrozumieć? Nate'en to hydraulik, który podłącza rury, a Agent Kit to psycholog, który prowadzi rozmowę. Czasem potrzebujesz hydraulika, czasami psychologa. Jeśli chodzi o kwestię funkcji w środku, to tam jest jeszcze więcej zmiennych. Agent Kit ma kilka rzeczy, które są absolutnie genialne. I nie jestem fanboyem OpenAI, ale mówimy o faktach. Pierwszą rzeczą, taką naprawdę bardzo ciekawą, to widgety. No, wyobraź sobie, że rozmawiasz z AI i zamiast dostać nudną odpowiedź tekstową, dostajesz, dajmy na to, interaktywny kalendarz, albo mapę z lotami, albo formularz do rezerwacji. I to bezpośrednio w czacie. I to brzmi jak science fiction, ale to działa. Jeżeli zobaczymy do konkretnego filmu promującego tą nową funkcję, to dokładnie takie elementy są nam pokazane. I OpenAI zrobiło to naprawdę bardzo dobrze, jest to bardzo łatwe do zbudowania. Masz tam masę builderów, w którym możesz dosłownie powiedzieć AI: zrób mi widget do pokazywania pogody i on to zrobi. I to jest
moim zdaniem przyszłość takich interfejsów konwersacyjnych. Druga rzecz, bardzo ciekawa, to guardrails. W N8N, jak chcesz zabezpieczyć przepływ przed na przykład jakimś prompt injectem, jakimiś złośliwymi promptami, to musisz to przewidzieć i zakodować sam. W AgentKit masz to automatycznie wbudowane. Po prostu klikasz przycisk i masz moderację treści, wykrywanie prób złamania AI, ochronę przed wyciąganiem prywatnych danych i tak dalej. To jest coś naprawdę wielkiego, jeśli ktoś buduje coś dla użytkowników końcowych, a nie tylko na własne firmowe potrzeby. No i trzecia rzecz, o której też niewiele się mówi, AgentKit został zaprojektowany od początku do końca pod konwersację. Innymi słowy, on natywnie, automatycznie zawsze pamięta historię czatu, wie, kiedy użytkownik zmienia temat, potrafi wrócić do wcześniejszych wątków i to brzmi coś jak bardzo banalnego, ale w Neightenie podpięcie tam jakiejś bazy danych, która w ten sposób będzie działała, to całkiem sporo pracy. No i czwarta rzecz to code export. Jeśli zbudujesz coś w AgentKit i stwierdzisz, OK, to teraz chciałbym to mieć na swoim serwerze, dostaniesz gotowy kod. To jest taki most pomiędzy low code, czyli taką małą ilością pisania kodu, a full code, czyli napisaniem całego kodu od początku do końca. I to jest faktycznie bardzo ciekawe. Ale, i teraz uważaj, bo to jest wielkie ale, AgentKit ma jeden fundamentalny problem. Możesz używać modeli tylko OpenAI. Kropka. Koniec. Nie podepniesz tam Claude'a, nie podepniesz tam Lamy, nie podejmiesz tam Gemini. Albo OpenAI, albo nic. Co jest bardzo ograniczające, ponieważ często modele językowe są lepsze do pewnych funkcji. I oczywiście OpenAI jest największym modelem językowym i oczywiście mają tam mnóstwo ciekawych rzeczy i prawdopodobnie do większości przypadków dałoby się zastosować OpenAI i niekoniecznie coś alternatywnego, ale równocześnie jako ludzie automatyzacji chcemy mieć pewne poczucie, że możemy podejmować decyzje. Że czasem jak na przykład, powiedzmy, OpenAI ma jakąś awarię i nie można wykorzystać OpenAI, chociaż to rzadko się zdarza, ale się zdarza, to fajnie było mieć alternatywę podpięcia innego modelu językowego. W AgentKit tego po prostu nie zrobimy. No ale jest też druga strona medalu. Neighten istnieje od wielu lat i to po prostu widać, bo to jest dojrzałe narzędzie z dojrzałym ekosystemem, które cały czas jest rozwijane. Po pierwsze, integracje. Oczywiście AgentKit ma też te swoje serwery MCP, czyli możliwość podłączenia różnego rodzaju narzędzi. Brzmi super, ale w praktyce musisz poczekać, aż ktoś coś zrobi, przygotuje takie MCP, a potem OpenAI musi to zweryfikować. I często po prostu po drodze nie działa. No na przykład GitHub MCP, no rano działał, potem padł. Ja rozumiem, że to jest beta, alfa pewnie jeszcze chwilę zajmie, ale na ten moment jest tam jeszcze wiele rzeczy, które no właśnie powstają na żywo na naszych oczach. Jestem ciekaw kilku funkcji, czy na przykład OpenAI pójdzie w kierunku tworzenia agentów konwersacyjnie, to znaczy my będziemy mogli mówić OpenAI, AgentKit, co ma zrobić, ale to przyszłość. Natomiast w Neightenie, no to w Neightenie mamy już od razu 5 gotowej integracji. Nie musimy na nic czekać, nie musimy prosić o weryfikację. Nawet jeżeli mamy jakieś egzotyczne API, które jest bardzo mało używane, to mamy HTTP Request Node, czyli taki specjalny element, który pozwala nam się odwoływać do dowolnego API. I to jest wolność, to jest niezależność, to jest możliwość tworzenia czegoś, co jest szyte na naszą miarę. Po drugie, to elastyczność modeli. W Neightenie można używać ChatGPT 5.0 albo 4.0, a jutro przełączyć się na Claude'a, na Soneta, czy na Lamę, czy inny model językowy, Groka. Pojutrze wrzucić własny model hostowany nawet lokalnie na swoim własnym serwerze, w swoim Dockerze. Jeden klik i zmiana. W AgentKit niestety jesteś zakładnikiem OpenAI. Jeśli jutro Anthropic wypuści lepszą wersję Claude'a, który będzie 2 razy lepszy, tańszy, skuteczniejszy, przykro mi, nie będziesz mógł go użyć. I dla mnie chyba rzecz najważniejsza, najpotężniejsza, czyli self-hosting. To brzmi technicznie, ale już wyjaśniam, o co chodzi. AgentKit działa wyłącznie w chmurze OpenAI. Wszystkie dane przechodzą przez ich serwery. Neightena możesz postawić zupełnie za darmo na swoim komputerze, na swoim własnym serwerze albo w swojej chmurze. To pełna kontrola. Dla firm w sektorze finansowym, medycznym, prawnym to jest różnica między można użyć, a nie ma mowy. I w tym miejscu nie mogę wspomnieć o partnerze mojego bloga, o Hostingerze, który oferuje VPS, czyli wirtualny prywatny serwer, dedykowany właśnie pod N8N. Zaledwie jednym kliknięciem jesteś w stanie postawić całą potężną aplikację, jaką jest Neighthen, dosłownie w kilka sekund. W dodatku taki VPS jest zabezpieczony, jest w naszej własnej chmurze. Mamy pełną możliwość konfiguracji, podpinania tam wszystkiego, czego tylko chcemy. Jest to zabezpieczone, sama nazwa wskazuje, VPS to prywatny serwer, a koszty? No, zaledwie dosłownie kilka złotych miesięcznie, a możemy mieć potężne narzędzie bez względu na jakieś limity, bez względu na tokeny, o tym zaraz jeszcze coś powiemy. Więc jeżeli interesuje Cię budowanie agentów opartych na przykład Neighthenie, to będę wdzięczny za Twoją łapkę w górę, subskrypcję. Tutaj mniej więcej wyświetlają się też playlisty filmów innych, w których pokazuję od podstaw, jak tego typu agentów tworzyć. Ok, wracając do materiału. Po czwarte, nie wszystko potrzebuje AI. Mamy końcówkę 2025 roku i wiem, że to trochę głupio brzmi, bo wszyscy wszędzie wciskają AI. Ale pomyśl,
No, chcesz każdego ranka o 8 rano, żeby system na przykład wyciągnął nowe faktury z Gmaila, sprawdził tam kwoty, dodał je do Excela i wysłał raport na Slacka. Czy potrzebujesz do tego AI? Generalnie nie. To może nie jest bardzo prosta automatyzacja, ale nie jest skomplikowana. Dla kogoś, kto się na tym zna, w Neitenie to 20 minut pracy. A w AgentKit po prostu musisz zaprzęgnąć model językowy do czegoś, co mógłby zrobić prosty skrypt. Więc nie ma sensu nawet tego do końca porównywać. No i wreszcie społeczność. Neiten ma dziesiątki tysięcy użytkowników, tysiące gotowych szablonów i gotowych rozwiązań. Jak masz problem, wchodzisz na forum i idę zakład, że w ciągu godziny ktoś ci pomoże. AgentKit dopiero się rozkręca. Jeszcze nie wiem, jak to będzie działało. Oczywiście dokumentacja jest, ale społeczność jeszcze nie zdążyła się stworzyć. Ale, i znowu jest ale, Neiten ma taką stromą krzywego uczenia się. Jak widzisz interfejs pierwszy raz w życiu, to jesteś trochę przerażony. Pusta kartka, nie wiadomo co podpinać i gdzie. To jest potężne narzędzie i potrzeba czasu, żeby je opanować. Właśnie dlatego na moim kanale pokazuję od podstaw, jak stworzyć pierwszego agenta poprzez bardziej zaawansowaną automatyzację. Więc pamiętaj, subskrypcja. AgentKit może wydawać się prostszy, w szczególności jeśli to, co się mówi w branży, stanie się prawdą, czyli OpenAI umożliwi tworzenie agentów AI opartych na AgentKit na podstawie konwersacji, czyli wyświetli takie pole agenta, trochę jak Lovable albo inne tego typu aplikacje, które po prostu gadamy z czatem, mówimy co ma się stać i to się dzieje. No dobra, bo wszyscy mówią o zaletach, a prawda jest taka, że te narzędzia mają też swoje określone problemy. I powiedzmy o nich kilka słów. AgentKit jest dzisiaj w wersji alpha software'u, w beta opakowaniu, czyli ładnie wygląda, ale niekoniecznie działa. Osobiście testuję, sprawdzam, ale no, widzę, że tam jeszcze kilka funkcji po prostu nie działa. Na przykład wspomniany GitHub MCP po prostu przestał działać w środku dnia. Różnego rodzaju schematy związane z JSON-em też tam miałem jakiś problem. Może to kwestia filozofii sposobu pracy. Zdarza się, że jakieś pole nie jest wymagane, coś się dzieje z workflow, czasami pewne ustawienia są ignorowane. To są małe rzeczy, ale jeśli chcielibyśmy coś budować dla klienta, to musimy mieć pewność, że wszystko będzie działało. I te małe rzeczy po prostu się liczą. Plus, to jest śmieszne, żeby używać AgentKita, potrzebujesz płatnej wersji ChatGPT+. To nie jest darmowe, dostępne narzędzie dla deweloperów. To jest produkt dla płacących klientów OpenAI. To też trochę mówi o strategii, prawda? W którą stronę to prawdopodobnie pójdzie. Kiedy w jakiś sposób staniemy się uzależnieni od tego, w jaki sposób ten system działa. Mając coś na swoim własnym serwerze, jest to w pełni niezależne. Dlatego ponownie polecam VPS od hostingera. No i nie możesz dzielić się swoim workflow. Mam na myśli AgentKit. Zrobiłeś coś super, zrobiłeś coś genialnego, naprawdę game changera. Przykro mi, ale nie możesz tego dać innym. Możesz mu opisać, jak to zrobić, ale nie możesz kliknąć share. W Neitenie jeden klik, generuje się plik JSON i możesz to zaimportować na dowolnym innym komputerze i w dodatku każdy może go użyć, a używając na przykład Soneta wersji 4.5 i generator kodu Cursor, który jest w stanie Ci przygotować nawet taką automatyzację lokalnie na komputerze, po prostu ją importujesz. Natomiast to prawda, że Neiten ma inny problem, no jest przytłaczający. Jak go otwierasz pierwszy raz, te tysiące nodów, które tam są, czyli opcji, po prostu nie wiadomo od czego zacząć. Dokumentacja jest, ale łatwo tam się trochę pogubić. Nie zawsze też jest aktualizowana do świeżych zmian, więc to raczej nie jest takie user-friendly dla casualowych użytkowników. To jest narzędzie dla ludzi, którzy są gotowi poświęcić czas na naukę i zbudować coś, co jest naprawdę niesamowite. Bo dobre opanowanie Neitena dzisiaj na rynku to jest ogromnie wartościowa kompetencja. No i Neiten w swojej formie podstawowej nie ma tam wbudowanych zabezpieczeń dla AI. Więc jeżeli chcesz takie automatyczne guardrails, takie zabezpieczenie, musisz to zrobić sam. To nie jest niemożliwe, ale trzeba o tym pomyśleć, trzeba to zaprojektować, to wymaga dodatkowej pracy. No i raz jeszcze, AgentKit to jest zamknięty ekosystem, więc OpenAI kontroluje całą platformę. Mogą jutro zmienić ceny, albo podnieść jakieś limity, albo je zmniejszyć. Mogą zmienić zasady gry. Ty nic z tym nie zrobisz. To jest ryzyko biznesowe, ale to może mieć duży wpływ na Twój biznes, na to, w jaki sposób budujesz agentów dla Twoich klientów, jeżeli oczywiście chcesz się tym zajmować. Jeśli tak, to zapraszam zarówno w mojej społeczności, jak i na tym kanale. Dokładnie tego uczę i o tym opowiadam. No dobra, no to konkrety. Jesteś freelancerem, chcesz budować chatboty dla małych firm, co wybrać? W tym momencie chyba AgentKit jest bardzo ciekawy. Tam dosyć szybko zbudujesz prototyp, pokażesz klientowi działające demo z widgetami. To wygląda po prostu profesjonalnie. Klient jest szczęśliwy, ty masz kasę. I fakt to, że jesteśmy trochę uzależnieni od OpenAI, ale klient nie do końca o tym wie i to prawdopodobnie go nie obchodzi, a w dodatku możesz to postawić na jego systemie. Ale jeśli jesteś w jakiejś firmie, z którą współpracujesz i Twoim celem jest tam automatyzowanie procesów biznesowych, faktur, zamówień, jakiejś integracji z CRM-em, aplikacją do zadań i tak dalej, może są tam jakieś HR-y, cokolwiek,
no to wtedy Nathan. Nie ma dyskusji, bo potrzebujesz niezawodności, potrzebujesz integracji, potrzebujesz kontroli. AgentKit nie jest do tego zbudowany. To jest narzędzie do rozmów, a nie do przepływu danych. Masz więc pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w środku tej automatyzacji, gdzie są pliki, po prostu widzisz, co się dzieje z twoją automatyzacją. No dobra, to teraz trochę myślenia życzeniowego co do przyszłości. Co będzie dalej? Nie wiemy, ale patrząc na to, co OpenAI robi, może się wydawać, że tam będzie coraz więcej integracji, będzie mniej bugów, będzie lepsza dokumentacja. OpenAI ma nie tylko bardzo duże zaufanie społeczne, ale ma też dobre zasoby, żeby się szybko rozwinąć. Natomiast nadal powstanie ten sam fundamentalny problem. Lock-in, czyli zamknięty ekosystem. Nie wydaje mi się, żeby nagle OpenAI powiedziało, wiecie co, spoko, jednak możecie sobie używać tutaj Claude'a albo Gemini'a. To chyba nie miałoby sensu biznesowego. Natomiast Nathan też będzie reagował. Już teraz się mówi o tym, że właśnie w wersji preview, takiej podstawowej, już ten agent do budowania agentów się pojawia. Niedługo być może cały workflow będziemy w stanie budować gadając z czatem. Podobnie działa aplikacja string.com, którą kiedyś pokazywałem na moim kanale. Widzę, że pracują nad lepszym wsparciem dla agentów AI, więc będzie tam więcej widgetów, może funkcji. Tam jest też duża społeczność, jest pewien taka siła rozpędu. Mają też dosyć duże doświadczenie, więc na pewno nie znikną. Ale może się pojawić jakaś fuzja. Już teraz przecież można AgentKita Zen 8N wywołać przez API, czyli dzięki Nate'owi komunikujesz się z narzędziem od ChatGPT. Może więc zrobić workflow, gdzie Nathan obsługuje dane, integracje, ale AgentKit obsługuje konwersację. To jest przyszłość, czyli specjalizacja, współpraca, a niekoniecznie konkurencja. No i jeszcze inna rzecz. Inne firmy patrzą. Niedawno Google wypuścił swojego Opala. Niestety w Polsce jeszcze niedostępny, ale niedługo go pokażę. Anthropic, Microsoft, oni wszyscy będą chcieli budować własne buildery do agentów, bo to się po prostu dzisiaj opłaca. Za rok być może będziemy mieli znacznie więcej narzędzi. Nie tylko Zapiera, nie tylko Make'a, nie tylko Nathana, nie tylko String.com, nie tylko AgentKita, tylko wiele innych narzędzi. Więc moja prognoza? Wybieraj narzędzia, które dadzą Ci elastyczność i kontrolę, bo to właśnie one wygrywają długoterminowo. Google przez lata testowało mnóstwo aplikacji i wiele z nich zamknęło. Czy AgentKit też zostanie w przyszłości zamknięty przez OpenAI? Trudno stwierdzić. Dzisiaj jest popularny, łatwy, ciekawy, ale jaka jest jego przyszłość? Jeszcze nie wiadomo. Natomiast Nathan jest już dzisiaj dojrzałą, działającą aplikacją. I to by było na tyle. Raz jeszcze, jeśli ten materiał był pomocny, łapka w górę. Jeśli używasz któryś z tych narzędzi, napisz w komentarzu swoje doświadczenia, pokaż, co tam się w środku dzieje. Chcę wiedzieć, co o tym myślą praktycy, ludzie, którzy korzystają z tych narzędzi, a nie tylko teoretycy. Niezmiennie będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz też subskrypcję. Mam w planach zrobić też takie porównanie Nathana do Zapiera, AgentKita do AutoGPT czy innych narzędzi i po prostu też zerknąć dokładnie, jak takiej automatyzacji buduje się w środku. Tym się właśnie zajmuję. Od czasu do czasu pokazuję gotowe automatyzacje. Oczywiście linki do wszystkich narzędzi masz w opisie. Raz jeszcze dziękuję mojemu partnerowi, Hostingerowi, za to, że dzięki nim mogę tworzyć tego typu materiały, a osobiście sam korzystam dzisiaj z platformy od Hostingera, od VPS-a. Tam stoi mój N8N i tam buduję wszystkie swoje automatyzacje. W innych moich filmach pokazuję właśnie krok po kroku, jak je zrobić. Dobrze, tyle z mojej strony na dzisiaj. Cześć, na razie, pa!